Wkrótce najlepiej zacząć od potopu szwedzkiego, który to w latach 1655-1660 zalał Rzeczpospolitą. Nie wszyscy wiedzą, że przez te 5 lat Polska poniosła wielkie straty dóbr kulturalnych zagrabionych przez okupanta, straty ludnościowe oraz utratę zwierzchnictwa nad Prusami książęcymi. Bilans ludzkich strat według różnych źródeł oscyluje w granicach od 44% do 60%, a poziom grabieży porównywalny jest z tym, co ukradli Niemcy i Rosjanie podczas II wojny światowej. To, czego nie udało się ukraść, niszczono. Ówczesny zwyczaj wojenny dopuszczał rabunek dóbr na podbitym terytorium oraz przerzucenie kosztu utrzymania wojsk na mieszkańców. Niemniej Szwedzi doprowadzili regułę wojna żywi się sama niemal do perfekcji. W przypadku Rzeczypospolitej, czyli kraju o wyższej kulturze, Szwedzi postanowili zniszczyć także jego dorobek cywilizacyjny. Robili to z chęci zubożenia nieprzyjaciela lub ze zwykłej zemsty. Nie dotrzymywali także umów kapitulacyjnych dotyczących zachowania ruchomości przez mieszkańców. Najeźdźcy ścierali z powierzchni ziemi całe miasta i nie wahali się wyrywać z srebrnych gwoździ strumień czy zeskrobywać złota z drewnianych listew. Podczas wojen, w których to Polska była najeźdźcą, również łupiono i palono. Jednak szwedzki sposób niszczenia i grabieży był całkiem innym zjawiskiem. Znacznie się różnił od podobnych zjawisk będącym dziełem innych wojsk. Szacuje się, że zniszczono całkowicie 188 miast, 186 wsi, 81 zamków, 136 kościołów, 10 browarów i 89 pałaców. Równie wstydliwą kartą historii jest kolaborowanie z nazistowskimi Niemcami. Historycy zgodnie uznają, że podczas II wojny światowej była sojusznikiem Hitlera. Cofnijmy się nieznacznie w czasie. Po I wojnie światowej przegrana Niemców wstrząsnęła narodem. Gospodarka była w rozsypce. Gigantyczne odszkodowania wojenne, embargo na produkcję, import broni oraz ograniczenie armii nie powstrzymało naszych zachodnich sąsiadów do łamania traktatu wersalskiego. W tajemnicy współpracowano ze Stalinem, próbując na rosyjskich poligonach prototypy czołgów zwanych traktorami. Jednak ta współpraca nie dawała rezultatów. Okazało się, że decydujące znaczenie dla niemieckich zbrojeń miały szwedzkie zakłady i poligony. Szwecja w listopadzie 1921 roku, czyli 2 lata po traktacie wersalskim, w tajemnicy odkupiła od Niemiec plany i części czołgu LK-2. Produkcja ruszyła w zakładach Peterson & Olsen, wytwarzających wagony kolejowe i dźwigi portowe. Powojenny kryzys gospodarczy sprawił, że zakłady znalazły się na krawędzi bankructwa. Niemcy szybko dostrzegli okazję do nabycia przedsiębiorstwa od neutralnej Szwecji. Maskując transakcję jako przedsięwzięcie holenderskiej firmy, wykupili 50% udziałów, a potem dodatkowo jeszcze 11%. Tak przejęli kontrolę nad zakładami, które zmieniły nazwę na AB Landsverket. Rząd szwedzki, dostrzegając korzyści ze współpracy z Niemcami, rozszerzył ją na inne pola. Mógł to zrobić bez przeszkód, gdyż Szwecja nie była stroną traktatu. Poza tym była przecież neutralna. Wszelkie koncepcje budowanych tu czołgów legły później u podstaw Blitzkriegu. Bardzo podobnie wyglądała sprawa na morzu. To szwedzka marynarka szkoliła załogi okrętów podwodnych w czasie,
gdy Niemcy jeszcze floty podwodnej nie mieli. W latach 30. niemieckie okręty pierwszą zagraniczną wizytę złożyły Szwecji. Zasług Szwecji dla budowy wojennej machiny Hitlera nie sposób przecenić. W 1940 roku, gdy płonęła Europa, Szwecja swój eksport rudy 10 milionów ton w całości skierowała do Niemiec. Tak naprawdę tylko dzięki Szwecji plan Hitlera mógł być realizowany przez kolejne 4 lata. SKF, produkujący łożyska kulkowe, nomen omen właściciel marki Volvo, niemal zupełnie zaprzestał dostaw dla aliantów. Sprzedawał tam zaledwie 2,5% swojej produkcji. Za to 5-krotnie zwiększył swoje dostawy do Niemiec. Aby produkować broń niezbędne są rudy żelaza. Szwedzi wypełniali 35% zapotrzebowania Niemców na ten surowiec. Gdyby zaprzestali tego procederu, prawdopodobnie w 1941 roku byłoby już po wojnie. Wróćmy jeszcze do 1 września 1939 roku. Po inwazji Niemiec na Polskę Szwecja ogłosiła neutralność, by w 1940 roku, po ataku Hitlera na Norwegię, ponowić swoją deklarację. Norweskie wojska przekraczające granice były rozbrajane i internowane. Szwedzkie władze posłusznie wykonywały wszystkie żądania hitlerowskich Niemiec. Między innymi zezwoliły na tranzyt przez swe terytorium niemieckich żołnierzy, rannych i broni oraz zaminowały swe wody terytorialne na Bałtyku, blokując tym samym alianckim okrętom morskie szlaki komunikacyjne. W latach 1940-1943 ich kolej przewiozła 100 000 wagonów z materiałami wojennymi. Pomoc Niemcom nie ograniczała się jedynie do sprzedaży, spedycji czy blokowania Bałtyku. Co najmniej kilkuset ochotników ze Szwecji służyło w niemieckich mundurach, w Wehrmachcie i w Waffen-SS. Około 130 Szwedów było żołnierzami 5. i 11. Dywizji Pancernych SS Viking i Nordland. Niektórzy z nich brali udział m.in. w tłumieniu Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Zazwyczaj, jeśli udawało im się przeżyć, dożywali spokojnej starości, pobierając przy tym niemieckie emerytury. Teraz przenieśmy się do międzywojennej Szwecji. Dominowała tam niemiecka kultura, a wykształcony Szwed musiał znać język niemiecki. Nazistowska ideologia głosząca teorię o rasie nordyckiej, mimo że nigdy nie stała się ideologią powszechną, znalazła zwolenników w szwedzkim społeczeństwie. Szwecja była jednym z pierwszych państw, w którym powstał instytut poświęcony higienie rasowej. Jak to czytam, włos mi się jeży na głowie. Działał on aż do 1975 roku i poddał sterylizacji ponad 60 000 Szwedów, z czego przynajmniej połowę z tych osób wysterylizowano przymusowo. Szwedzkie państwo traktowało w ten sposób osoby upośledzone intelektualnie, a także osoby społecznie nieodpowiedzialne, samotne matki, osoby posiadające wiele dzieci, a nie mające środków na ich utrzymanie. O tych niechlubnych kartach historii wspominają również szwedzcy publicyści, jednak zacieranie tej brzydkiej historii zaczyna się już w szkołach. Na koniec należy powiedzieć, że każde państwo ma jakieś niechlubne uczynki w swojej historii. Szwecja nie jest odosobniona. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dziękuję za oglądanie.